Więc wśród tych ludzi, którzy się przenieśli z Łodzi, z tego czasowego pobytu w Łodzi do Warszawy, oni się przenieśli i zamieszkali w jednym z domów w Warszawie, zajmowali właściwie wszystkie, dano im po prostu dom do podziału między rodziny. Jastrunowie między innymi także wracali i mieszkali tutaj. Bardzo się, muszę powiedzieć, w to środowisko wtarli, właśnie zwłaszcza mówię o nazwiskach tych, które wymieniłam. I muszę powiedzieć, że to był okres trudny politycznie, trudny do wytrzymania w sensie obywatelskim, ale jeśli chodzi o przyjaźnie i stosunki między ludźmi, to one były jak gdyby wtedy o wiele bliższe. I to się nasuwa się taka jakaś niepotrzebna nauka, że w czasie właściwie trudnym to ludzie się jednak czasem różnie bywa, ale czasem usiłują się skupić i jakoś się podtrzymywać. I to był w tym sensie, że to jak gdyby toczyły się takie dwie rzeczywistości. To samo dotyczyło także dzieci w szkole, które czego innego w szkole były trochę uczone, a w każdym razie ducha im usiłowano trochę zmienić, a czego innego w domu. Wśród pisarzy natomiast było tak, żeśmy doskonale odczuwali represje, które były, bo represje były właściwie nieustanne. Co jakiś czas dokręcano śruby i kogoś tam na przykład stawiano na czarną listę czy coś takiego. Ale właśnie przyjaźnie na tym jakby zyskiwały, ponieważ się ludzie skrzykiwali, chcieli sobie pomagać w jakiś sposób. Mam bardzo budujące wspomnienia z tego okresu, który wcale nie był okresem łatwym, a zakończył się czymś bardzo właściwie dla mnie przerażającym, jakim było ogłoszenie stanu wojennego.